Cześć, na biurku kolejny radiotelefon dwubandowy z kategorii tych tańszych. Jest to Radtel model RT470X. Jak już widać na pudełku, pasma 70 cm, 2 metry. Ma możliwość odsłuchu również pasma lotniczego, co mnie tak naprawdę nie interesuje. Tak wygląda pudełeczko. To w środku już sobie otwieramy, coś nam wyleciało. W środku zestaw prezentuje się następująco: antena standardowych rozmiarów, kabel USB typu C. Widzę, że tutaj również dostałem programator, taki jak w innych radiotelefonach. Instrukcja do 3 modeli. Nie wiem, czym one się różnią, ale wszystko opisane. Ja odkładam na bok. Klips. I co ciekawe, ładowarka. To jest ciekawostka, że dostaliśmy ładowarkę USB, ponieważ nie każdy producent z tymi, z którymi ja się spotkałem, daje taką ładowarkę. Po prostu mamy standard teraz USB-C i zakładamy, że każdy ma ładowarkę, a tu dostajemy w pakiecie ładowarka 5V 1A. No i nasz radiotelefon. Widzę, że wytłoczka dostała strzała. Odkładamy sobie radiotelefon. Otwórzmy sobie go. Radiotelefon Radtel. Jak widać, jest on dość pokaźnych rozmiarów. Dość duży. W porównaniu do na przykład takiego TID Radio, no to jest różnica. Ten jest prawdziwy, męski radiotelefon. Zacznijmy sobie może od baterii. Bateria ładowana w standardzie USB-C wejście. Nie mamy już tutaj zewnętrznej ładowarki, co ja uważam jest bardzo dobre w dzisiejszych czasach. Mamy oczywiście C, FCC i tak dalej, i tak dalej. Pasmo lotnicze 106, 136, 5 W mocy, multiband radio, no i bateria. Producent nam tu podaje 2800 mAh. Tak się prezentuje bateria. Mnie co najbardziej interesuje w takich radiotelefonach i co ja będę testował, to poziom harmonicznych na paśmie 2 metry i 70 cm. Włączmy sobie. Ok, ja wcześniej sobie włączyłem, więc mam jakieś tam częstotliwości. Jeśli chodzi o menu, to myślę, że ono jest dość standardowe jak we wszystkich radiotelefonach z tej półki cenowej. No cóż więcej mogę dodać. Menu jak menu. Antena. Załóżmy sobie antenę. Nie wiem, czy widzicie, ale antena ma takie śmieszne znaczniki, aby można było używać kilku anten i sobie oznaczyć, która jest która. Co my tutaj mamy w opcjach? Latarka. Radio broadcastingowe. Już dziś i jutro część premier albo przedpremier z festiwalu w Gdyni można oglądać w całej Polsce przez weekend. No jakość głośnika jest bardzo dobra. Tu muszę pochwalić. Głośnik bardzo fajnie brzmi. Czy Simona Kossak, a dla dzieci jest smok Diplodok. Także tutaj jest ok. No dobrze, ja podłączam sobie analizator. Zobaczmy, jaką moc oddaje nasz radiotelefon. Jakie są poziomy harmonicznych na paśmie 2 metry 70 cm, bo to mnie tylko będzie interesować. Ok, jestem gotowy do testu. 145,275 częstotliwość podstawowa. No i mamy nasz analizator.
nadajemy mocą wysoką. No i mamy pierwszy zarys harmonicznych. Tu mamy częstotliwość podstawową. Dwójka to jest częstotliwość pierwszej harmonicznej 290.550. No i jest kiepsko, ponieważ ten poziom, ta pierwsza harmoniczna jest zaledwie minus 7 dB poniżej częstotliwości podstawowej, minus 7 dBc. No to jest kiepsko, to jest bardzo słabo. Trzymam jeszcze dłużej, no ale nic nam się nie poprawia. Pierwsza, druga harmoniczna i trzecia. Transmit over time. Przekroczyłem czas nadawania, czyli pod względem czystości nadajnika, no jest tutaj bardzo słabo. Jednym słowem, nasz nadajnik w tym radiotelefonie na paśmie przynajmniej 2 metrów sieje. Ja jeszcze sobie sprawdzę, może moc zmienię. Nie wiem, czy tu jakoś się da szybko zmienić moc. Ok, zmieniłem moc na niską. Zobaczmy teraz. Na mocy niskiej, no również to samo. Nawet powiedziałbym, że jest gorzej. Bo pierwsza harmoniczna jest zaledwie tam minus 3,5 teraz decybela względem naszej podstawowej. Także kicha marycha pod tym względem jest bardzo źle. Ok, pasmo 70 cm, włączymy nadawanie. W tym momencie mamy moc wysoką. No i zobaczmy. Przeczesywanie jest dość długie, także trwa tutaj uśrednianie. No widać już, że na paśmie 70 cm wygląda to o wiele lepiej, ponieważ pierwsza harmoniczna już mamy na poziomie minus 22 dB względem tonu podstawowego. Druga harmoniczna to jest minus 28, czyli na paśmie 70 cm nadawanie jest ok. Tu już w tym momencie po dłuższym uśrednianiu minus 35, minus 40, minus 42, druga harmoniczna. Tu się nie przyczepiamy, jest ok. Pasmo 2 metry jest po prostu kaszana. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, inny radiotelefon ręczny i tak prezentuje się rozkład harmonicznych. Pierwsza harmoniczna na poziomie minus 37 dB, minus 44, druga minus 54, także nie jest to jakiś wyczyn, że inne radia potrafią zrobić to lepiej. Słuchajcie, sam chyba nie dowierzam, że może być tak źle, więc robię jeszcze jeden test. No ale inaczej nie będzie. Pierwsza harmoniczna minus 5 dB, to jest naprawdę... Jestem naprawdę zdumiony tym wynikiem, bo nie miałem nigdy takiego radiotelefonu, który by tak kiepsko wypadł pod względem czystości podczas nadawania. Dobra, nic więcej tu nie osiągniemy. Sprawdźmy sobie jeszcze czułość radiotelefonu. Sprawdźmy sobie teraz czułość radiotelefonu. Pasmo 2 metry, minus 100,5 dB ma. Bez problemu sygnał jest czytelny. Minus 110 pojawia się nam jakiś szum. Wskaźnik RSSI jeszcze na maksimum. Minus 120 sygnał jak najbardziej czytelny. Minus 125 i to jest minimum, jakie mogę uzyskać z mojego generatora. Minus 125 dB mówi sygnał jak najbardziej czytelny, więc pod względem czułości radio wypada bardzo dobrze. Sprawdźmy sobie teraz pasmo 70 cm. Mam już częstotliwość. Minus 95, minus 105, minus 115, co pokazuje nasz RSSI jeszcze full.
minus 125, również sygnał czytelny jak najbardziej, czyli pod względem czułości wypada bardzo dobrze. Nie będę tutaj co do dBm-a mierzył, ale tu jest ok, tu nie ma co się przyczepić. Sprawy techniczne mamy załatwione. Teraz coś o funkcjonalności. Mamy 3 przyciski funkcyjne z lewej strony, jeden jeszcze przycisk u góry. Menu radia pozwala przypisać pod ten przycisk jako m.in. tam radio, moc, skanowanie, monitor. Ja sobie przypisałem tutaj drugie PTT, czyli do kanału B, PTT B, a tu mamy PTT A. Tak wolę i tak lubię, więc tak sobie to ustawiłem. Pod tym przycisk mamy tutaj oczywiście, możemy sobie ustawić, ja ustawiam latarkę w 2 funkcjach, a przytrzymanie dłuższe uruchamia nam skanowanie. Zatrzymajmy sobie. 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Natomiast tutaj przypisałem sobie zmianę mocy nadawczej. Zrobiłem kilka kuso z tego radiotelefonu. Jeśli chodzi o głośnik, działa on bardzo dobrze. Jeśli chodzi o jakość odbioru głośnika, jest dobra. Radiotelefon duży. Tu mamy oczywiście nic innego jak wejście na od mikrofonu głośnik lub gniazdo do programowania. Teraz może coś o plusach tego radia. Wyłączmy sobie go. No plusem jest wejście USB-C. Ja uważam to za plus. Możliwość ładowania wszędzie, gdzie tylko jestem, bez ciągnięcia ładowarki. Duża bateria. No i chyba na tym się kończą plusy tego radia, bo jest jeden wielki minus, który przyćmiewa nam wszystko, a mianowicie jakość sygnału, jaki wydobywa się z tego radiotelefonu na paśmie 2 metry, jeśli chcemy nadawać. No to co widzieliście, ten poziom pierwszej harmonicznej, drugiej praktycznie dyskwalifikuje za urządzenie z użytkowania i niestety, ale tak jest. To jest jeden wielki minus, o którym nie można nie wspomnieć. Producent musi coś pomyśleć tutaj nad budową filtrów. Być może chodzi o filtry wyjściowe, coś jest tutaj niedograne, ponieważ tak jak mówiłem, producenci inne radia potrafią to zrobić dobrze i można używać tych radiotelefonów bez żadnego wstydu, tudzież robienia sobie nawet jakichś problemów. Czego nie można powiedzieć o tym radiotelefonie. No cóż, Radtel. Model RT470X to jest pierwszy model radiotelefonu, w którym spotkałem się z takim poziomem harmonicznych podczas nadawania na paśmie 2 metrów. Być może nie za ciekawa recenzja, ale jakoś entuzjazm opadł po tym, co zmierzyłem.